Witam, 5 wrzesień. Rozpoczynamy kolejny film o rozkrajaniu arbuzów. Jakie nam się ukażą wnętrza? Czy równie ciekawe, jak niegdyś swym wyglądem wewnętrznym zaskoczył mnie arbuz odmiany White Tiger? Tego nie wiem. Nie wiem, co mnie czeka teraz. Moje oczęta i państwa. Za chwilkę zajrzymy. Mam wytypowanych kilka odmian arbuzów. No, więc do dzieła. A to są, słuchajcie, rozchodniki. Jest dużo odmian. Ja nie wiedziałam o tym, no, jeszcze 3 lata temu. Wtedy to dopiero dowiedziałam się, że istnieją o takich bordowych, zielonkawych liściach, o różnego koloru baldachach. Tu na przykład kwitnie na żółto, kremowo, tu na różowo, na łososiowo i tak dalej, i tak dalej. Chodźmy zatem po arbuziki. Nie myślcie Państwo, że chwalę się tymi arbuzami swoimi. Nie są one jakoś super, ekstra i w ogóle. Po prostu mam je, to pokazuje, jak wyglądają, jaka jest różnorodność straszliwa, naprawdę, wśród arbuzów. Zachęcam, byście próbowali uprawiać. No, tak jakby uciekać troszeczkę od tej codzienności, jeżeli ona nam tak doskwiera. Chcę, żebyście wiedzieli też, że no, można kupić i za granicą, nie tylko w naszym kraju. Nie bojkotuję, broń Boże, ale wiedzcie, że są różne, przeróżne odmiany arbuziku. Trudno jest z uprawą, ale się da. Ale się da. Tu mam odmianę o nazwie Solny Cedar, o żółtej skórze arbuz. Te w tej skrzyni 20 sierpnia zostały zebrane. Tu jest odmiana, która się ciut psuje. Beduin, ale mniejszy z egzemplarzy. Około 20, czy tuż po 20 sierpnia został zebrany ten owoc. Kilka wytypuję, a jakże. No, Denver, numer 86. Ło, ciężki. Ojojoj, kto mi pomoże? A no właśnie, nie ma komu obecnie. Teraz będzie Asterix. Już raz rozkrajałam tę odmianę, znacznie mniejszą. Taka była sobie. Teraz troszkę większy egzemplarz. Na pewno odmianę tę, numer 203, Żarok. No i zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja z wnętrzem. Oho. Wtedy będę wiedziała, czy jeszcze rozkrajać, czy już. Tu obok winorośli, która, nie wiem jaką jest odmianą, został jakiś badylek, który kiedyś ukorzeniałam, wyrzucony. No i widzę, że się przyjął. A jaka to winorośl? Pojęcia nie mam. Oby nie ta pospolita, fioletowa. Przygotowana jest waga, wyzerowana taka jak trzeba, a sprawdzam to za pomocą układania refraktometru. Czekajcie. O. Który właśnie powinien wskazywać 96, 5, 7 gram. Jest ok. Przystąpmy do dzieła. Trzmiele, pszczółki i w ogóle wszelkiego rodzaju zapylacze, motyle też uwielbiają na kwiatach właśnie rozchodników sobie siadać i spijać nektar. Która odmiana? Proszę mi powiedzieć, którego arbuziaka jako pierwszego mam rozkroić? Będzie to Asterix. On nie ma oryginalnego opakowania. Szkoda,
ale pochodzi z nasion z profesjonalnego źródła. Jak najbardziej. Piękną ma skórę, spójrzcie tylko. Asterix, kolego Mag, zobacz. To jest mój największy egzemplarz. 2,5 kg. 2500 gram, inaczej mówiąc. Ja staram się mówić niezbyt szybko, wiecie, dlatego żeby dobrze, w miarę dobrze, tłumacz na YouTubie, ten, który tworzy napisy, aby dobrze przetłumaczył, bo różnie z tym bywa tłumaczeniem. No, piękny jest. Jest znacznie ładniejszy niż jego młodszy koleżka. Jaki? Asterix. Rósł na stanowisku numer 1. Pachnie niesamowicie, cieniutka skóra. Nie jest przejrzały, idealnie, w porę zebrany. Nie wiem, ile dni miał od zawiązania się owocu do zbioru, bo nie widziałam owocu. Była duża okrywa liściowa z różnych odmian arbuzów, więc nie zapisałam daty na etykietkach, tak jak tu. Jest słodki. Daję mu dychę 10% osobiście. Zaraz zobaczymy, co powie przyrząd. Nie idzie w parze smakowość owoca, ale jak na przykład w rodzinie testowałam, 3 osoby próbowały ten sam egzemplarz oraz inne i każdy z nas miał inne zdanie, inne smaki. Więc co tu porównywać z tym, co pokazuje refraktometr? Lewa strona 9, czyżby? Tak, 9% Brix, Asterix. Ten sezon wyróżnia się tym, że mam arbuzy o niewielkich rozmiarach, za to pierwszy raz, a jest to 5. sezon, teraz będzie Denver, numer 86. Pierwszy raz prawie każdy z arbuzów jest zebrany dosłownie, idealnie w porę. Na ten moment jeszcze jest sporo do rozkrojenia, lecz na ten moment idealnie wręcz. A Denver nie ma oryginalnego opakowania, ma tylko zdjęcie. Nasiona nieoryginalnie zapakowane. Też będzie idealny, zobaczycie, ze 4 waży. 3 kg 77 deko. Trzy 3771 gram. Rósł na stanowisku numer 1 w pełni słonecznym. W tym roku tylko na takim stanowisku, na takich stanowiskach rosły arbuziaki. O, ho, ho, ho. Chodźmy, chodźmy. Troszeczkę na bok. Denver. No nie może być inaczej. Szok. Patrzcie Państwo i uprawiajcie. Co za cienka skóra. Wyjątkowy ten sezon jest. Wychodzi mi na to, że w efekcie na plus.
Do tej pory mówiłam, że nieudany, nieudany. Lecz biorąc pod uwagę to, jakie warunki panowały, jak ja miałam bardzo niewiele czasu, by poświęcić im, to jest jednak udany ten sezon. Denver. Super, super. Teraz słodycz. I ja spróbuję też pierwsza. Też słodki, ale jakby ciut mniej. 9, 8. Momento. 8% Brix, Denver. Przerwa. Przyjrzyjmy się pracy. To dzięki nim mam te arbuzy. Przenoszą pyłek z kwiatka na kwiatek, z odmiany na odmianę. No i co robią jeszcze? Poprzez takie przenoszenie pyłku tworzą niespodzianki. Środek może być bardzo różny. Który teraz? Ten. Solny cedar. To po prostu podarok słońca. Nic innego. Żółciusieńka kula. Nasiona z tego opakowania. Kupione w estońskim sklepie internetowym Seemne Maailm. Także Państwa zachęcam do odwiedzin też do tego sklepu. Ze stanowiska numer 1 arbuz. Ale ile waży? Nie powiedziałam w końcu. Ale nieposłuszny? Kilo 78, 1780 gram. I to tak mniej więcej 20 sierpnia zebrany został te arbuzy. Plus minus. Strzelił. Mało arbuziaków pęka mi przy krojeniu. Jakoś tak w tym roku. Pojedyncze, dosłownie przypadki. Ja nie wierzę. On jest też idealny. A obawiałam się, że będzie przejrzały. Podarok słońca. Miałam już 2 sezony. Nie jest za słodki, porównując ze złotem Wolicy. Złoto Wolicy jest słodkie, dobre, a podarok mniej. Wygląda zaś identycznie. Solny cedar. Szkoda, że ptaki nie śpiewają w tej chwili. Tylko dźwięk silników i pił słychać. Warto sadzić rozchodniki, tak samo chryzantemy. Teraz jesień już tuż za progiem i właśnie te kwiaty nam będą ubarwiały ogródki, działeczki. Nie nastawiam się na słodycz przy tej odmianie. Ale błąd strzeliłam. Błędne założenie. Jest słodki, daje mu dychę. Ho! Mardar, możesz ty sobie tak dawać te dychy i dawać.
Ale oka to ty nie masz, kubka smakowego. 8% Brix. Solny cedar. Zatem kolejny żarok. Ale nie włączyłam nagrywania, więc powiem to jeszcze raz. Nie pokażę opakowania najpierw przed rozkrojeniem. Niech ta nazwa żarok naprowadzi Państwa na to, jaki kolor miąższu może mieć wewnątrz ten arbuz. Zerwany ze stanowiska numer 1. Nigdy w życiu wcześniej nie rozkrajałam tej odmiany. Pierwszy raz ją mam, a pochodzi również z estońskiego sklepu Seemne Maailm. I też jest nieposłuszna, bo nie chce leżeć na wadze, tak jak ja chcę. 3 kg 36 deko. 3336 gram. Tylko zanim ją rozkroję, muszę miejsce przygotować. Chodź ty mój żaroku. Postukamy, popukamy. A swoją drogą, czy przeszkadza Państwu w tle niebieska barwa? Beczuszka na deszczówkę. Czy kuje ta barwa po oczach? Słuchamy. Mnie ta barwa kuje, ale nie mam gdzie ustawić. Ho, tejże beki. Gotowi? Witam i zachęcam do uprawy arbuzów. Ponownie. Piękny to jest, co? Troszkę gruba skóra. Zapach. Zapach bardzo, bardzo arbuzowy. Czy on będzie słodki? No przepiękny. Pierwszy raz mam. Wiecie co? Trzeba lampę włączyć. Tak jak teraz. Idealnie widzicie Państwo barwę. Ja zerkam tu ponad smartfonem i w ekran i widzę idealny kolor. Piękny. Rewelka. Na tle właśnie jeszcze tych rozchodników o różowym kwiatku. Przejrzały nie jest. O, tak go zrobimy. Jest przepiękny. Spójrz, kolejny piękniś. Nie? Żarok. Teraz mogę Państwu pokazać opakowanie. Piękny, prawda? A, przepraszam, powiedziałam, że w sklepie estońskim. Poprawka. Tu macie Państwo namiary. Na platformę handlową eBay. Sprzedawca z Niemiec. Violet Viol. No, bo już by było. Ale chyba u estońskiego sprzedawcy też można kupić to. Ma dużo różnych. No ale ceny troszeczkę również wyższe, więc warto jest kupić za jednym razem w estońskim sklepie, bo przesyłka jest troszkę kosztowna. Dobra, nie ma co gadać, trzeba próbować.
żarok. Wycieramy sprzęt, zatem refraktometr, pozostałości po poprzednim pomiarze. Trzeba o tym pamiętać. Zakraplamy. Pamiętać trzeba, by jak najczystszy sok był, bez miąższu. Jest słodki, ale chyba najmniej z dzisiaj rozkrojonych, aczkolwiek z przyjemnością się go zje. Słodki jest. Mamy 7 lub 7% Brix. I w zasadzie tyle mu dałabym, tak smakowo, jak odczuwam. Organoleptycznie, tak się to mówi. A zanim przekroję ostatnią odmianę, pokażę jeszcze jednego rozchodnika o takich blado-różowych kwiatuszkach i jasno-zielonych liściach. Rozchodnika swoją drogą jest bardzo łatwo rozmnożyć. Odłamujemy po prostu, wsadzamy do ziemi, nie zapominamy o podlewaniu i gotowe. Tu kolejne. Jeszcze jedno. Rozchodniki mają różną siłę wzrostu. Trzeba o tym pamiętać. Są też o liściach biało-zielonych i kremowo-zielonych. I niestety one bardzo wolno rosną i wypadają. Gdzieś mam szczątkową roślinkę, ale to dosłownie o jednym pędzie. O, nadeszła pomoc, chociaż chwileczkę się nie będę tak schylała do ostatniego arbuziaka. A jest to, kto pamięta, jaka odmiana? Jaka? Beduin. Beduin ten mniejszy i już zaczyna się troszeczkę psuć. A za chwileczkę pokażę opakowanie. 2 kg 56 deko, czyli 2561 gram. Proszę bardzo, ten arbuz pochodzi od litewskiego sprzedawcy, wspaniałego, dużo naprawdę profesjonalnych nasion, arbuzu seklos.lt. Fantastyczne, niedrogie w dodatku odmiany. To co, przenosimy na tacę i słuchamy. A poczekaj, bo nie stukaliśmy. Ja się boję, że jest przejrzały. Ja się puknę. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny arbuz, który ma... Co ma? Cieniusieńką skórę. A ja muszę wytrzeć sprzęt. A pan, panie kolego, spróbuj. Powiedz, jak odczuwasz? Słodki czy nie? Nie, muszę wyczyścić. Wypowiedz się najpierw. Słodki czy za mało? Za mały kawałek. Za mało zjadłem. Za mało. No. Słodki. Ale jadłeś słodszy pewnie. No jasne, że jeden słodszy. No i grzebie. I zobaczcie, ile soku natworzył ten pomocnik. Oho, apetycznego. O rany, na upałę, schłodzony, szok. Bajeczka. Uprawiajcie arbuzy, znowu to powiem. Próbujcie. Aż może po 4 czy 5 latach będziecie zadowoleni. Czego życzę? Nie życzę tego, nie życzę. Życzę, żebyście szybciej byli Państwo zadowoleni z uprawy arbuziaków. Tak. I cóż my tu mamy na skali? Lewa strona 7,5% Brix zawartości cukru. Ale jeszcze ja nie spróbowałam. Podobny słodkością od żaroka, ale ciut słodszy. Także kończę film. Opakowanie z nasionami idą do schowania, a ja się żegnam.
A ponieważ trochę mi kwiatów brak, by się żegnać przy nich, przy różnorodności, to podejdę do pewnego warzywa i takim widokiem na gąbczaka walcowatego pożegnam się. Pierwszy raz wysiewałam. Zapraszam na kolejne filmy. Poszerzajcie Państwo horyzonty swoje. Mówcie znajomym o uprawie arbuziaków, że się da. Tam jeszcze w oddali melony są. Też się da uprawiać. Nie udają mi się. W tym roku się udały co nieco. Te maluchy są gotowe do zbioru, ale nie jest tak, jak być powinno. I na koniec ptak się odezwał. Tam też rosną nieliczne arbuzy.